Dlaczego ja jestem w kurce, a ty bez? Bo mi jest ciepło, a tobie nie. Zobaczymy, jak długo w filmie wytrzymasz bez kurtki, bo w garażu jest chłodno. Dobra, moi drodzy, byliśmy na wakacjach i nie ma jeszcze filmu, to właśnie jest on, o tym, gdzie byliśmy, co widzieliśmy, co zrobiliśmy. Jeżeli chcecie zrobić 4000, a właściwie prawie 5, tam 4,5 tysiąca kilometrów i macie wolne 2 tygodnie. Tak, to opowiem wam o tym, co warto zobaczyć na trasie włosko-chorwackiej. Oglądaj. Ja postaram się mało mówić, ale to jest trudne, więc oddaję głos Małgorzacie. Dobrze, więc ruszyliśmy z Polski, no i przylecieliśmy sobie do Włoch, nie zatrzymywaliśmy się po drodze, tylko zatrzymywaliśmy się na noclegi, więc nie zwiedzaliśmy nic. Żadne Czechy, Słowacja, Węgry nas nie interesowały podczas tego wyjazdu. Naszym celem były Włochy i zaczęliśmy od Chioggi. Tak, przelotową robiliśmy jakieś 600-700 km, w sensie dziennie i tylko do Morfeusza się udawaliśmy na zmierzch, znaczy po zmierzchu miejsce zatrzymania wybieraliśmy podczas obiadu, więc łatwo jest, posiadając aplikację Booking.com, znaleźć sobie miejsce w dowolnym miejscu, w dowolnej przestrzeni na tej trasie. Okej, więc jako pierwszą miejscówkę, w której się zatrzymaliśmy na dłużej, to była Chioggia. Chioggia. Pisze, mam nadzieję, że tak. Panowie Włosi i mistrzowie lingwistyki, proszę poprawcie nas. Na pewno się wiele takich znajdzie. Więc to jest cudowna perła na wybrzeżu. Mieliśmy właśnie hotel, mały pokoik, 100 metrów od plaży. Plaża taka typowo turystyczna, dużo leżaków, dużo ludzi. O, horyzont leżaki, normalnie szok. Ale fajna woda, można się było wykąpać, ciepłe morze, także czyściutko. bardzo przyjemnie. Ale to, co tam było najpiękniejszym, to właśnie te stare miasto, tak? Te klimaty, to jest taka mała Wenecja, miniaturka Wenecji. Jeżeli więc nie chcecie się pakować do prawdziwej Wenecji, do tych korków, tłumów ludzi tak. i tej całej nagonki, że musicie tam być, to ta Chioggia robi Zaliczcie robotę. sobie właśnie tą mini Wenecję, jest tam pięknie, urokliwie, piękne uliczki, stare miasto, kanały, tak, wszystko nad wodą, łódki, stateczki, można sobie wypożyczyć różne wycieczki, pyszne jedzenie, restauracje, klimat, kawiarnie, wieczorne spacery, piękne Włochy. Mega. Idealne miejsce też na zaręczyny, na różnego rodzaju romantyczne wyjazdy. Tak. My akurat tam się nie zaręczyliśmy, ale tam nie. A gdzie indziej. Posłuchajcie, jeżeli lubicie Włochy i lubicie stare Włochy, to nie lekceważcie Chioggi, jest tam taniej, a jest fenomenalne uderzenie włoskiej kultury takie jak trzeba. Nas to urzekło. Dla nas to miasto było takie sycące na 2 dni, dłużej, żebyśmy chyba się tam trochę nudzili, bo my lubimy, jak się, nie wiem, po prostu lubimy jechać. Tak. Chyba droga jest dla nas ważniejsza niż cel, więc tak po 2 dniach już mieliśmy taki, nasyciliśmy się tak i stwierdziliśmy, że już chyba nawet dłużej nie byłoby sensu tam po prostu sobie siedzieć. Pakujemy graty i lecimy dalej. Poleciliśmy później do Dainese, do Vincenza, bo tam mieliśmy zaproszenie. Też jeżeli macie plan zrobić jakieś motocyklowe zakupy we Włoszech i macie jakieś miejsce na to w bagażu, albo chcecie sobie ciuchy poprzymierzać i je zamówić przez internet później. I zobaczyć wszystko, tak naprawdę to wszystko. To też jest super opcja, tak, bo tam w showroomie, w sklepie macie taki wybór, macie, nie wiem, w Polsce to jest chyba 1/4, 1/3 tego. Klęska urodzaju. Nie ma szans, żebyście to wszystko zobaczyli w Polsce, moim zdaniem. Tak, więc jeżeli lubicie sobie też pooglądać ciuchy, nie wiem, coś wybrać, przymierzyć, albo macie jakieś problemy z zakupem w Polsce, nietypowych, nie wiem, rozmiarów, kolorów, czegokolwiek, to warto te zagłębie motocyklowe w okolicach Vicenza odwiedzić, bo tam jest właśnie Dainese, mnóstwo firm włoskich, generalnie kolebka włoskiej kultury motocyklowej, jeżeli chodzi o akcesoria, gadżety, ubrania, jest właśnie w okolicach Vincenzy, więc jeżeli macie w planach i lubicie takie, bo my akurat lubimy takie miejsca, to sobie zaplanujcie tam co najmniej 1 dzień, jak nie 2, pewnie 2. Tak, no i właśnie z Vincenzy mieliśmy plan już pojechać w Alpy i zwiedzić wjechać na Passo Stelvio. Piękne pożegnanie z ekipą z Dainese, dostaliśmy namiary na fajne hotele, wybraliśmy sobie na Google Mapsie trasę, najbliższą, najkrótszą drogę do hotelu, jak ona miała? Santa Caterina Val Furva. Tak, dokładnie. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że ja mam lęk wysokości. Chociaż który w górach tak objawiał się umiarkowanie, bo przez te góry, które wcześniej jechaliśmy, to ja się czułam bezpiecznie, były szerokie drogi, barierki, zakręty wcześniejsze. Samochody się mieściły, były 2 pasy, jakby wszystko grało, nie? I nagle wjeżdżacie na drogę, która
ma 2 metry z hakiem szerokości, jest ruch w obie strony, są takie małe wysepeczki, na których samochody mogą się minąć, bo normalnie się nie mają szans minąć. Motocykliści jak się mijają z samochodami, to mijają się na szerokość nogawki. Tak, czyli pasogawia. Wjechaliśmy po prostu niezamierzenie na pasogawie. Nikt się tego nie spodziewał, nikt nie sprawdził na mapie. A co to taka kręta droga jest? A dlaczego tu jest przepaść? Ja myślałam, że cały czas będzie szeroko i fajnie, aż do tej jest Santa Catariny, tak? A no właśnie, jechaliśmy przez tą Gawię, no i to był dla mnie ogromny szok. Widoki przepiękne, coś wspaniałego, zapierające dech w piersiach, no niezapomniane, ale też tak wąska droga, takie zakręty, ale bez barierek. I mnie na przykład brak barierek bardzo stresował, bo już sobie wyobrażałam siebie spadającą w tą przepaść. A jest gdzie lecieć? Ten zakręt jakoś nie wyrobię go, już mnie na nim nie ma. No, niestety ten ruch dwustronny też nie pomagał, tak? No bo samochody spychające na samą krawędź, jedna noga nad przepaścią, drugą gdzieś tam manewruje, żeby nogą, podjechać dalej. Na czym? Bardzo stromy podjazd, bardzo ostry zakręt, to wszystko jakby plus lęk wysokości nie jest czymś dla osób początkujących. Jak lubicie rollercoaster i macie lęk wysokości, to jesteście tym typem człowieka, który się tam odnajdzie. Generalnie sinusoida emocji jest taka, że cieszycie się widokiem, a z drugiej strony wasze gacie są pełne, bo nie ma szans na błąd. Jeżeli popełniacie błąd na zewnętrznym zakręcie i samochód was wypycha poza trasę, to nie ma barierki, nie ma strefy bezpieczeństwa, nie ma nawet dużo piaseczku i pobocza i generalnie 400 metrów w dół musicie pokonać już w locie. Więc jeżeli macie dobry zwieracz i jesteście motocyklistami, którzy ogarniają, to ogarną. Natomiast jeżeli macie lęk wysokości i jedziecie z trasy, jesteście zmęczeni, zaskoczeni tą samą sytuacją, macie wszystkie bagaże ze sobą i generalnie stres ma bardzo wysoki poziom, to nie jest to trasa dla was na pierwszy strzał. Lepiej znajcie sobie miejsce gdzieś po drodze, żeby się przygotować do tej trasy, zdjąć bagaże, nie wiem, sprawdzić naciąg łańcucha, sprawdzić ciśnienie w oponach i dopiero się wybrać na taką przełęcz, bo to jest jedna z bardziej wymagających przełęczy, a my ją pokonaliśmy z marszu zupełnie niechcący. Tak to jest, ale jak udało na spontanie się. Leci. Tak, na środku gdzieś mniej więcej tej przełęczy jest też restauracja, nie wiem, jakieś schronisko, jest taki punkt, gdzie się może zatrzymać. I tam też ja jakby już dosyć byłam mocno zestresowana, szukałam jakby alternatywy drogi powrotu albo autobus, cokolwiek już. Myślałam jakby tu Krzyśkę na dwa motocykle ubrać. Na szczęście spotkaliśmy polskich rowerzystów, no i oni powiedzieli, że ten drugi odcinek tak, że będzie mniej stresujący, więc na szczęście udało mi się go pokonać, ale to była taka przygoda życia. Jeżeli jedziecie w Alpy to i jedziecie od strony właśnie Vincenzy, to proponujemy wam, żebyście przygotowali się do Passo Gavia, albo żebyście pojechali wcześniej, wjechali w Alpy i Gavię zrobili sobie zjeżdżając, bo wtedy może się wam okazać ona prostsza lub będziecie mniej zaskoczeni. Generalnie lepiej się przygotować. Nie jest łatwo tą Gavię objechać, tak jeżeli się jedzie do Stelvio, więc to prawda. Trzeba sporo kilometrów naprawdę nadrobić. No jak już dotarliśmy właśnie do Santa Catariny, to... Walfurwy? Tak. Co potem odpoczęliśmy, ja już pełna byłam obaw, jeżeli chodzi o Stelvio, bo już mówię, kurczę, ja nie wiem, czy taki stres przeżyję powtórny, jeżeli chodzi o te lęki wysokości, ale Stelvio było o wiele szersze, o wiele bezpieczniejsze niż ta Gavia. Wszędzie były barierki, wszędzie były takie murki betonowe, które oddzielały drogę od przepaści, więc ja tam się czułam już o wiele bardziej komfortowo niż na Gavii. Więc jeżeli chcecie zacząć coś z przytupem, to zacznijcie od Stelvio, to Gavię sobie na później zostawcie. Jeżeli Stelvio wam się spodoba, to będzie ok, to Gavia też będzie super. Jeżeli Stelvio będzie trudne i przerażające, to tą Gavię możecie sobie tak już odpuścić. Tak, to co ważne, my pojechaliśmy tam w środku tygodnia we wrześniu, więc też nie było takiego dużego ruchu, tak? No bo w sezonie to są nawet korki, autobusy, busy, mnóstwo rowerów, samochodów. Korki są, normalne korki są na trasie i stoicie w korku po prostu, nie ma to sensu. Więc my jechaliśmy w takim w miarę luzie, było bardzo przyjemnie, komfortowo. Byli też motocykliści, którzy się przewracali, bo jest naprawdę to wymagająca trasa. Jest stromo, bardzo ostre zakręty, więc trzeba jakby ten motocykl mieć w 100% opanowany, żeby to dobrze zrobić. No, przede wszystkim Stelvio jest taką mekką wszystkich petrolheadów, więc znajdziecie tam zabytkowe samochody, pojazdy, każdej maści, asortymentu i anturażu, ale każdy motocyklista jest przekonany, że jest to trasa, którą on zrobi. Natomiast okazuje się, że nawet pomimo tego, że jest to turystycznie przygotowane miejsce i ta droga jest naprawdę bardzo dobrze zachowana i jest naprawdę niezłej jakości i strefy bezpieczeństwa i nawet te zakręty są trochę poszerzane, tam gdzie was wyniesie, albo jak się ktoś nie minie z kimś, to ma się gdzie schować, to generalnie motocykliści często są na tyle nieprzygotowani i na tyle są świeżymi motocyklistami, że po prostu tego nie ogarniają i się przewracają. No, ja miałem przypadek taki, że akurat jechałem, bo Gosia mnie puściła samopas, żebym mógł sobie polecieć, to miałem motocykl, który się przewrócił, no i urwał mu się podnóżek, bo różnica elewacji jest na tyle duża, że podjeżdżając pod zakręt, motocykl składa się właściwie prawie w miejscu. Więc tak będą, przejedźcie się na spokojnie, bądźcie przygotowani.
I tyle. I dbajcie o siebie i o maszynę, no bo to one tam muszą... Tak. Po wjeździe na Stelvio też macie takie mini krupówki, możecie sobie coś zjeść, kupić magnesy, jakieś różne inne pamiątki ze Stelvio, także można tam się zatrzymać, odetchnąć, pychać nawet dalej. Tak, ty sobie tam dalej skoczyłeś tą trasę, ja już sobie tam siedziałem i piłam kawkę. No tam jest dużo granic, jakby ktoś potrzebował kosmopolityczną jakąś wyprawę zrobić, to tam też może sobie dać. Ale generalnie helikopter też lata, więc jakby ktoś się wycyrtolił, to też jest do ogarnięcia, bez lęku. Widoki są bardzo wspaniałe, ja dużo też czytałam komentarzy negatywnych, że to jest przereklamowana trasa, że jest dużo, wiele piękniejszych miejsc na świecie, na pewno tak, my całego świata jeszcze nie zwiedziliśmy. No są tacy, co robią ogórki, są tacy, co robią ogrodnika córki, nie każdemu się musi podobać. No nam akurat się spodobało, no robi wrażenie i zostanie z nami do końca życia. Poleca. Tak jest, bez apelacji. Tak bardzo nam się spodobały Alpy, że stwierdziliśmy, że zostaniemy jeszcze dłużej, wypożyczyliśmy sobie rowery elektryczne, pojeździliśmy sobie po okolicach Santa Cateriny. Przygody na rowerach elektrycznych są też niesamowite. Ja raz zaliczyłam podjazd, pychałam na koło, tak? Wrzuciłam rower na koło i wylądowałam w krzakach niechcący. Na trybie turbo podjeżdżając pod bardzo strome wzniesienie, nie jest to w ogóle proste na rowerze elektrycznym, też trzeba mieć trochę wprawy. To był mój pierwszy raz, więc poszłam grubo. Też przy zjeździe dosyć stromym tak zahamowałam, że rower mnie nakrył, więc zaliczyłam stopi. Żałuję, że nie mamy tego nagranego. No, baterię też trzeba szanować i w kamerze, i w rowerze. Ale słuchajcie, jeżeli nie macie ogromnego doświadczenia, jeżeli nie jesteście kolarzem górskim, nie wiem, kimś, kto spędza całe swoje życie na rowerach i ma mięśnie nóg ze stali, to nie wybierajcie się w góry zwykłym rowerem. Wydaje mi się, że mam dobrą kondycję, robię 100 km na rowerze w normalnych warunkach w Polsce. W pożyczonym rowerze zaznaczam, skrzypiącym. Tak, ale tutaj bez elektryka to bym chyba nie przeżyła. Jeszcze ja tak jeździłam cały czas na trybie turbo, że rozładowałam baterię, Krzysztof musiał, znaczy nie musiał, chciał się zamienić, żeby trochę użyć później, tak, jechałem bo ten rower jest w górach dosyć ciężki. Elektrycznym rowerem bez baterii, także jestem bohaterem. Ale też była końcówka trasy, więc nie była to cała trasa. Nie umniejszaj moim bohaterstwu. Tak więc podjechaliśmy sobie prawie, że pod śnieg, tutaj pod zaśnieżone góry, też było piękne widoki, króweczki krowy, biegają, dzwoneczkami, milki z dzwonkami, tak, to niosące się echo, te piękne widoki. Zrobiliśmy sobie jedną taką trasę, a drugą trasę do Bormio przez las i też tam były serpentyny, strome podjazdy, zjazdy, strumyki, dużo kamieni też na tej trasie. Ślisko. I prawie 0 ludzi. Tak naprawdę my tam spotkaliśmy, nie wiem, może z 10 osób. Za to spotkaliśmy rowerzystów, którzy nie mieli elektryków i pełen szacun dla nich. Oni naprawdę wyglądali profesjonalnie, mieli koszulki z numerami, z nazwiskami, więc coś tam znaczyli chyba w tym świecie rowerowym. Myślę, że na pewno. I raz jak nawet wyprzedziliśmy na swoich elektrykach. Oni nie wiedzieli, że biorą udział w wyścigu. Tak, także też bardzo wymagająca trasa, ale piękna, przez las, też stromo, były też różne przepaści. Ja też zdarzało się, że schodziłam z roweru, bo mój mózg tych przepaści gdzieś tam nie przetwarzał. Też się bałam tam jechać nawet tym rowerem w niektórych miejscach, no ale naprawdę było przepięknie i no to był jeden z piękniejszych momentów, które gdzieś tam na tych wakacjach przeżyliśmy. Gdybyśmy mieli podsumować nasz etap alpejski, to etap alpejski możemy podzielić na kilka takich ważnych punktów. Pierwszy to są przełęcze motocyklowe, a drugi to są wyjazdy rowerowe. Więc jeżeli planujecie urlop w Alpach, nie lekceważcie rowerów. Jest to miejsce bardzo dogodne turystycznie. Jest tam bardzo dużo wypożyczalni rowerów i możecie sobie wypożyczyć rower dowolny, więc nie ograniczamy się mając tylko motocykl. Możemy również pocieszyć się swoim rowerowym kunsztem prowadzenia pojazdu na drogach z luźnymi kamieniami. Także fantastyczne, gorąco polecamy, ale nie był to ostatni punkt naszej wycieczki. Tak, później już jakby po Stelvio, po Alpach wyruszyliśmy do Chorwacji, ale jeszcze przyjeżdżaliśmy przez Triest, także piękna perła włoska, włoska już prawie że chorwacka. Wspaniałe zabytki, zamki, takie na wybrzeżu, parki, plaże. O matko, jakby rzeczywiście, jeżeli ktoś lubi taką romantyczną atmosferę, nie chcę powiedzieć renesansowej, ale no, w sumie tak to trochę wyglądało. Pereł architektury i kultury takiej właśnie, gdzie te ogrody są kwiatowe, strzyżone, labirynty, to jakby jest to miejsce, które warto jest zobaczenia. Tak, całe piękne miasto, jest tam dużo do zwiedzania, więc jeżeli jesteście takim globetrotterem, który lubi właśnie tej historii, kultury, sztuki więcej łyknąć niż my, to na pewno znajdzie tam sporo dla siebie. Wiem, czego nie powiedzieliśmy jeszcze. Nie powiedzieliśmy o największym jeziorze. Właśnie tak, no bo prosto ze Stelvio, tak. Przepraszam. Prosto ze Stelvio polecieliśmy sobie jeszcze nad Gardę. Mieliśmy w ogóle nie jechać nad Gardę, bo jak sprawdzaliśmy ceny hoteli, to było tam bardzo, bardzo drogo.
Ale udało nam się ale udało nam się znaleźć kilka kilometrów. Jakiś pokój, po prostu kilkanaście chyba, albo około 20 kilometrów jakby od całego centrum zamieszania. Więc Garda też jest wspaniała i też ja oczywiście robiłam wszystko, żeby nie jechać nad Gardę z powrotem Gawią, żeby ominąć Gawię. Więc nadrobiliśmy około tam 300 km, żeby to Gawię ominąć, no ale też nie jechaliśmy 2 razy jedną tą samą trasą, bo też ta trasa była wspaniała, którą jechaliśmy do Gawi. Tak. Dużo tuneli, dużo górskich tras, jeszcze jakieś jezioro mieliśmy jakby też ogromne. Jak jechaliśmy już nad Gardę, więc sama Garda wspaniała, piękne jezioro, czysta woda, kamienie. Jedna wielka marina, bo tam wszędzie jachty, wszędzie łódeczki, to życie i wieczorne i w ciągu dnia jakby mocno jest oparte i tak mocno związane właśnie z tym życiem tego jeziora, bo ono jest prawie jak morze, jakby wygląda niesamowicie, góry dookoła, w środku klarowna, czyściutka woda, właściwie bez fal. Widok też, który zostanie jakby w naszych głowach. To jest coś, co trudno będzie zapomnieć, a z drugiej strony jest to taki widok wręcz surrealistyczny, że warto to zobaczyć, warto tam być. Tak, więc też górskie serpentyny w okolicach jeziora, coś wspaniałego, tak. I warto właśnie sobie poszukać na bookingu noclegów, bo można znaleźć i też nie nastawiać się na to, żeby to było nad samym jeziorem, bo będzie bardzo drogo. Natomiast jeżeli jedziemy motocyklem, no to mamy ten środek lokomocji, możemy się przemieszczać i śmiało możemy sobie po prostu nad te plaże dojeżdżać. I tu słowo uznania dla naszego Gladiuska, ponieważ Gladiusek zabierał nas w 2 osoby na właśnie tych serpentynach, gdzie dojeżdżaliśmy sobie do jeziora i 70-konna fałka od Suzuki daje radę pociągnąć 2 osoby o wzroście nikczemnym ponad 1,80 m. Ale waga umiarkowana, więc może dlatego. Ale dało radę mega dzielnie, aż byłem zaskoczony, jak świetnie sobie radzi w serpentynach. Tak, więc tak, w sumie później po Gardzie był ten Triest, o którym już wspomnieliśmy, i udaliśmy się do Chorwacji. Naszym pierwszą metą był Zadar, w sumie taką metą na dłużej, bo tam chyba spędziliśmy około 5-4 dni. Musieliśmy już też sobie odpocząć i pokorzystać z uroku w Chorwacji. I jeżeli uważacie, że Alpy są piękne i serpentyny są ekstra i ta sinusoida emocjonalna związana z lękiem wysokości jest czymś, co będzie hitem tej wycieczki, to nie. To hitem tej wycieczki jest droga wzdłuż wybrzeża, która jest w Chorwacji. Droga 65. Tak, E65. Ja też myślałam, że te widoki alpejskie nie będą niezastąpione i będą czymś, do czegoś innego się nie da porównać. Natomiast ta trasa chorwacka to jest po prostu ideał. Z jednej strony góry, z drugiej morze, różne odcienie tej wody, kamienie, plaże, małe miasteczka na tej trasie. W ogóle szeroka bardzo droga, gdzie się swobodnie właśnie mieszczą 2 samochody, barierki, więc mega bezpiecznie. A te zakręty też piękne, wspaniale wyprofilowane, przyczepny asfalt, więc tam też można po prostu No i nie jechaliśmy bardzo szybko, jechać bezstresowo. Ale jechaliśmy kompletnie bezstresowo. Generalnie droga jest, widać, że lubią motocykliści, bo są znaki poświęcone motocyklistom, jeżeli chodzi o żeby bycie ostrożnym na tej drodze, ale jazda techniczna, nawet z załadowanym motocyklem, z wykorzystaniem technik, które znamy, choćby z toru, niekoniecznie musimy schodzić na kolano. Ważne, żeby cieszyć się jazdą i być w pełni jakby gotowym na to, żeby czerpać z tej drogi to, co ona ma nam do zaoferowania. To Chorwacja jest takim bardzo, ale to bardzo długim torem, który jest po prostu esencją radości motocyklisty, ponieważ jest tam mało odcinków prostych, właściwie ona głównie składa się z zakrętów. Dokładnie. I genialne, po prostu genialne. Mogę tam jechać dziś, jeszcze raz. Tak, także bardzo ją Wam polecamy, tą trasę. Wylądowaliśmy w Zadarze, mieliśmy piękny też apartament, też w dobrych pieniądzach. Motocykle stały pod 100 metrów, tak, 100 metrów od plaży, 50 metrów od jakiejś restauracyjki, w ogóle jakieś 200 metrów od jakiegoś centrum, mini centrum jakby tego miasteczka, w którym się zatrzymaliśmy. I sam Zadar to też taki klimat trochę grecko-włoski, taka mieszanka, jeżeli chodzi o architekturę, jakby same takie wrażenia, że tak powiem, artystyczne, architektoniczne. Miejsce pyszne piękne. Jedzenie, tak, dużo różnych sklepików, właśnie tam się kupiliśmy, biżuteria i te sprawy tam były właśnie grane. Więc warto tam pojechać naprawdę pięknie, jest to zwiedzać się dużo muzeów, tam jest dużo takich historycznych zakątków, tak? Związanych również też z marynistyką, jakby to wybrzeże, jakby Chorwacja żyje z wybrzeża i żyje z turystów, więc jest naprawdę świetnie rozwinięta, jeżeli chodzi o takie eksponowanie tych swoich walorów turystycznych, plus do tego bardzo dużo Polaków i większość osób, które obsługuje w knajpach, restauracjach lub sklepach,
rozumie język polski. Tak, pyszne jedzenie, świetne towarzystwo, także Chorwacja wspaniała. Też odwiedziliśmy wodospady Krka. Też piękne miejsce, ale bardzo drogie. Za drogie. Tam bilet chyba kosztował 50 albo 70 euro, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale niestety było chyba na 2 godziny. Bardzo dużo ludzi, tłumy matek z dziećmi, z wózkami i tak dalej, więc... Stoneczki też. Tak, więc naprawdę duży ruch, dużo osób. Za drogo, się. jeżeli Was stać, w sensie my gdybyśmy mieli tam jechać drugi raz i byśmy wiedzieli, ile to kosztuje, to pewnie byśmy pojechali gdzieś indziej, ale jeżeli lubicie właśnie wodospady, takie niecki wewnątrz górzystych terenów, no jest to unikat na pewno, jeżeli chodzi o to, jak takie jeziora się znajdują wewnątrz gór, bo nasze morskie oko, powiedzmy, jest jakąś wyjątkowym tworem, ale tam jest to razy 50, natomiast cena jest też razy 50, więc gratuluję Chorwatom ekonomicznego podejścia do życia i liczę na to, że tą drogę 65 pociągną może dalej, albo bardziej, albo zrobią jeszcze jakieś dodatkowe atrakcje dla motocyklistów, bo kasy mają na pewno dużo, korzystając w ten sposób ze zdzierania z turystów. No ale jest to też widok, który dla wielu może być super istotny, jeżeli lubi takie romantyczne, naturalne cuda, które są wewnątrz Na pewno gór. pięknie, ale drogo. Tak. Jeżeli chodzi o taką pojedynczą wejściówkę, no i już później to jeszcze też Split. tak, byliśmy w Splicie. Split to jest takim luksusowym miejscem, drogie jachty przycumowane przy pięknym nadbrzeżu, w pięknej marinie, bardzo drogie restauracje, drogie sklepy. No czuć jakby ten klimat taki imprezowy, dyskotekowy. Jeżeli jesteście młodą osobą, która chce się wyszaleć, właśnie zabawić, no to na pewno Split będzie idealnym miejscem. Zadar tam, gdzie mieszkaliśmy, to był... No taki bardzo... raczej rodzina z dziećmi albo starsi państwo, tak. To tak. Czyli starsi państwo, coś dla nas. Było tak bardziej chillowo, natomiast no już na Split chyba trzeba mieć raczej większy budżet, chyba że też można coś tam takiego znaleźć taniej, ale my nie szukaliśmy akurat. Warto przejechać przez Split, zobaczyć. Tak, zwiedzaliśmy sobie. Tak. Chodziliśmy po promenadzie, jedliśmy tam pyszne jedzenie i też naprawdę wspaniałe miejsce, pięknie, cudownie. No Chorwacja jest wspaniała. Warto, jeżeli nie byliście, wpisać na listę, bo zarówno z punktu widzenia bycia motocyklistą, jak i osób, które lubią widzieć ładne rzeczy, to Chorwacja robi robotę. Tyle chyba z Chorwacji, tak. Mamy wiele pięknych wspomnień właśnie z Włoch, z Chorwacji i w przyszłym roku właśnie myślimy, gdzie by tu pojechać. Więc jeżeli macie jakieś fajne podpowiedzi, to chętnie z nich skorzystamy. Pamiętajcie o moim lęku wysokości. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego jak Gavia, czyli stromych serpentyn bez barierek. Najchętniej bardziej cywilizowane miejsca. Mamy też nakedy, które nie są terenowe, więc pamiętajcie, że niekoniecznie off-road nas interesuje. I ja na przykład jestem już na tyle wypaczony, jeżeli chodzi o jazdę motocyklem, bo to mój 29 sezon, że ja już chętnie bym zabrał motocykl na przyczepkę i ja bym sobie pojechał na przykład do Hiszpanii. Ale jeżeli macie jakieś inne plany i inne pomysły, to jesteśmy mega otwarci, chętnie o tym porozmawiamy. Także dziękujemy za to, że obejrzeliście ten film. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie hoteli, miejscowości, które zwiedziliśmy, Przełęczy, to piszcie pod filmem, postaramy się na nie wszystkie odpowiedzieć. Także wszystkie komentarze mieli widziane. Dziękujemy za dzisiaj i widzimy się w kolejnym filmie. W nowym roku. Pa! Pa, pa! Jest jak z Marsu.